Cześć, witam Cię na kanale Fanka Thermomixa. Dzisiaj przetestujemy 3 różne śmietany, aby przekonać się, z której wyjdzie najlepsze masło. Mam przygotowaną śmietanę kremówkę w woreczku o krótkiej dacie przydatności do spożycia. Mam śmietanę o nieco dłuższej dacie, ale również nie jest zbyt długa, oraz śmietana, która może stać najdłużej na półce sklepowej w kartonie. Zaczniemy od tej śmietany, która ma najkrótszy termin przydatności do spożycia. Do naczynia wlewamy śmietanę i chcemy około 525 g. Następnie zamykamy pokrywę. Oczywiście w środku jest już założony motylek. I teraz przekręcam na obroty 4, nie ustawiam czasu, ponieważ ten czas zależy od jakości śmietany, od jej temperatury. Natomiast na podstawie charakterystycznego dźwięku, który Wam wskaże, będziemy wiedzieli, że masło jest już gotowe. To jest właśnie ten dźwięk. Masło się oddziela od maślanki. Teraz zmniejszę obroty na 2, ponieważ na początku powstają takie grudeczki masła. Gdy obroty są na 4, cały czas to masło jest rozbijane po ściankach naczynia. A teraz, zmniejszając obroty, masło się skleja w większe kawałki. Zatrzymujemy i sprawdzimy, co mamy w środku. A w środku pięknie ubite masło. Oczywiście jest też maślanka. Maślankę odcedzimy i przepłuczemy masło w zimnej wodzie. Do naczynia wystarczy litr zimnej wody i kilka sekund na obrotach 2. Zamykamy naczynie. Obroty 2. I pokażę za chwileczkę taki domowy sposób na formowanie osełki masła. Bo można to zrobić poprzez przelanie na sitko, na gazę. Można też uformować taką osełkę kopystką, co pokażę przy kolejnym maśle. A taki domowy sposób to po prostu ukształtowanie tej osełki w dłoniach. Najpierw wyjmę motylek. I teraz zbieram masło dłonią. Oczywiście trzeba zachować ostrożność, aby nie natrafić na ostrze, dlatego bezpiecznie jest, gdy tej wody jest dużo, około 2 litrów, bo wtedy masło Wam wypływa całkiem do góry i nie trzeba szukać masła przy nożach. A jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zdecydowanie ruch ręką w prawo, tak jak kopystką. Aby kopystka nam się nie uszkadzała od ostrzy, to kręcimy w prawo i tak samo teraz ja dłonią również w prawo zbieram masło. No i masełko mam już zebrane. Odciskam właśnie w dłoniach nadmiar wody. Osełka masła gotowa. Za chwilę przejdziemy do kolejnego filmiku z drugim rodzajem śmietany. Test numer 2. Na bazie śmietany, którą znajdziesz w lodówkach w Lidlu. Najpierw zważymy naszą śmietanę. W środku już mam nałożony motylek, bo zależy mi, aby wszystkie próby były z tej samej ilości. Za pierwszym razem mieliśmy 525 g. Następnie obroty 4 i będziemy nasłuchiwać, kiedy masło będzie gotowe. Coś się dzieje, masło się już wytrąca, dlatego na chwileczkę zmniejszymy na obroty 2. Zatrzymujemy i sprawdzamy. No i wszystko jest jak należy. Jest masło, jest też maślanka. Teraz przelewam maślankę
Przepłuczemy masło zimną wodą i na koniec porównamy, zważymy. Do naczynia litr zimnej wody, kilka sekund na obrotach 2. I również przytrzymując kopystką odlewam wodę, przytrzymuję masło. Następnie wyjmuję motylek i formuję osełkę, odciskając resztki wody. Na moment jeszcze odstawimy do schłodzenia, w tym czasie przygotujemy trzeci rodzaj masła i na koniec porównamy podczas ważenia. Przechodzimy do trzeciego testu. Przygotujemy masło na bazie śmietanki 30% o długiej dacie przydatności do spożycia. W naczyniu miksującym mam już motylek, uruchamiam wagę, odważam 525 g śmietanki i ubijamy tak jak poprzednie, czyli na słuch. A tak naprawdę ten czas ubijania śmietany na masło zależy zarówno od temperatury śmietany, temperatury otoczenia, temperatury naczynia, również od jakości śmietany i zakłada się, że jeżeli taka śmietana jest w temperaturze pokojowej, to masło ubija się szybciej. Natomiast na odwrót jest z bitą śmietaną. Jeżeli chcemy ubić bitą śmietanę do tortu albo do deseru, to ona musi być bardzo zimna. Ja nawet polecam, aby na 15 minut włożyć opakowanie ze śmietanką do zamrażalnika i wtedy rzeczywiście bardzo ładnie się ubija. A do masła najlepiej właśnie wyjąć kilka godzin wcześniej z lodówki. Teraz przekręcam na obroty 4 i ubijamy na słuch. Charakterystyczny dźwięk, czyli masło się już ubiło, dlatego teraz zmniejszymy obroty na 2. A następnie zatrzymamy poprzez wciśnięcie pokrętła. W środku ponownie maślanka oraz grudki z masłem. Odcedzam maślankę, przytrzymując kopystką masło. Następnie do naczynia wleję litr zimnej wody, aby pozbyć się resztek maślanki. Teraz kilka sekund na obrotach 2. I odcedzimy masło. Teraz zbieram kopystką masło w osełkę. Jednocześnie troszeczkę odciskam, aby ten płyn, który jest w maśle, również ze środka wypłynął. No i za chwileczkę przejdziemy do testu na wagę, ile każde masło nam waży. Przyszedł czas na podsumowanie. Przekonajmy się, z której śmietanki wyszło nam najwięcej masła. Pierwsza to była śmietanka kremówka o krótkiej dacie przydatności do spożycia. I aby dobrze zważyć 3 rodzaje masła, które uzyskaliśmy, mam je na identycznych talerzykach. Najpierw włączę tryb ważenia i wytaruję wagę z tym samym talerzykiem. Klikam tara i po pojawieniu się zera odstawiam talerzyk i teraz ważę masło. Z pierwszej śmietanki mamy 205 g, z drugiej śmietanki 178 i
i z trzeciej śmietanki, czyli tej o najdłuższej dacie przydatności do spożycia, 179, czyli dwa ostatnie wyniki zbliżone. Z pierwszej masełka nam wyszło najwięcej i smakowo myślę, że będą zbliżone, natomiast zdecydowanie najlepsze masło jakościowo będzie z tej pierwszej śmietany, ponieważ ona zawiera najwięcej witamin, bo ma krótką datę przydatności do spożycia. Mam nadzieję, że ten filmik Cię zainspirował i spróbujesz właśnie przygotować domowe masło w domu. Pamiętaj, aby koniecznie użyć motylka, bo on znacznie przyspiesza proces ubijania masła. Zresztą, gdy włączysz przepis na masło na Cookie Dough, to również będzie informacja, aby tego motylka użyć. Jeżeli filmik Ci się podobał, będzie miło, gdy zostawisz łapkę w górę, zasubskrybujesz kanał, a jeżeli masz pytania, spostrzeżenia, zostaw je w komentarzu. Dziękuję i do zobaczenia.